Witam Was serdecznie, zapraszam Was dzisiaj na test kultowego już podkładu marki Maybelline New York Affiniton Tone on Hydrating Tone on Tone Foundation Natural Radiance. Ja mam w odcieniu 03 Light Sand Beige, czyli najjaśniejszy kolor z delikatnymi żółtymi tonami. Zobaczymy, jak sprawdza się na mojej białej twarzy. To, co chciałam tylko dodać o konsystencji, lekka formuła podkładu z witaminą E, z olejem arganowym, która natychmiast wtapia się w skórę dla idealnego pokrycia bez niedoskonałości, zapewniając uczucie nawilżonej skóry. Tak jak już wspomniałam, podkład zalecany jest, rekomendowany do wszystkich typów skóry. Zobaczymy, jak sprawuje się na mojej tłustej, zmieszanej z tendencją do suchej skóry cery, ale oczywiście też mam jakieś problemy z jakimiś suchymi skórkami, z zaczerwienianiami, z wypryskami, pomimo tego, że nastolatką już dawno nie jestem, to gdzieś jakieś pryszcze pojawiają się, to jest moja największa zmora. Zatem do dzieła. Kolorystykę, swatche pokażę Wam w dalszej części, także zostańcie ze mną. Ja ten podkład stosowałam wiele lat temu. To byłam ciekawa, jak teraz on się przedstawia po, nie wiem, 10 latach, czy on nadal jest taki płynny. Owszem, jest, dlatego zdecydowałam się aplikować go po prostu poprzez wylanie jego trochę na nadgarstek, tak jak widzicie, duża ciapa, i będę go nabierać przy użyciu pędzla Flat Topa z Loftu T10 i aplikujemy. Kolorystyka. Pierwsze skojarzenie. Możecie powiedzieć, że jest to makijażu. Niestety, tak jak już wspomniałam, to wielokrotnie, w związku z tym, że moja skóra jest po prostu biała, bez pigmentu, niejednokrotnie mam problem z doborem właściwego odcienia podkładu. Przede wszystkim chodzi o jasność. Jeśli chodzi o pigmentację, zawsze staram się używać i wyszukiwać podkłady, które mają żółte tony, ponieważ w żółtych tonach po prostu czuję się dobrze. Nienawidzę podkładów różowych. Niektóre z Was często mi tutaj sugerują, że mam podkład, że powinnam raczej zaopatrzyć się w podkład z różem. Niestety moja cera może mylnie dawać oznaki, że jest różowa, natomiast z natury zawsze byłam żółta, oliwkowa, piękna oliwkowa, ciemna karnacja, która mi się wybieliła, ale w związku z tym podążam za pigmentem żółtym, którego tak uwielbiam, i zdecydowanie lepiej czuję się w żółtych podkładach. Jeśli chodzi o nasz rekomendowany dzisiaj Affiniton Hydrating Tone on Tone Foundation, czyli kultowy podkład z Maybelline New York, powiem Wam, że krycie jest całkiem przyzwoite. Jeśli chodzi o zaszufladkowanie w jakiś sposób tego podkładu, na pewno określiłabym, że jest to średnie krycie, nie Full Coverage Foundation. Natomiast na co dzień myślę, że jest wystarczające. Jeśli nie macie większych problemów z cerą i Dermacol czy też TV Pain Stick jest Wam zbędny, to na co dzień całkiem przyjemnie, myślę, że zdaję sobie radę. Jakieś niedoskonałości, które gdzieś u mnie były zauważalne, jeszcze są. Mogę je poprawić korektorem bądź spróbować dołożyć krycia. Zbudujemy zatem, zobaczymy, jak sprawdza się przy drugiej warstwie ten podkład. Ponawiam czynność, czyli wylewam na nadgarstek tego podkładu. On faktycznie jest bardzo lejący. Gdzieś czytałam komentarze, że wylewa Wam się z opakowania. Być może u mnie też powieli się ten problem. Póki co fajnie, że jest płynny, ponieważ możemy minimalną warstwę nałożyć i dołożyć, aby nie przesadzić. Tak prezentuje się skóra po aplikacji. Podkład faktycznie ładnie wtopił się w moją cerę. Wykończenie jest takie półmatowe, skóra nie klei się, co jest dosyć istotne. Jak najbardziej podkład utrwale jeszcze pudrem, bo myślę, że za długo nie wytrzymałby na mojej mieszanej cerze. Natomiast, tak jak wspomniałam, skóra się nie klei, co jest oczywiście jego wielkim plusem. Testowany przez nas dzisiaj podkład Maybelline New York Affiniton w odcieniu 03, czyli Light Sand Beige, po wykonanym makijażu, po skończonym makijażu przedstawia się następująco.
Myślę, że prezentuje się naprawdę całkiem przyzwoicie. Wszelkie niedoskonałości, tak jak zresztą widziałyście, zostały przykryte. Oczywiście mam puder utrwalający, nie wyobrażam sobie nie utrwalić podkładu. Także ogólnie na ten moment jestem zadowolona, uwzględniając to, że podkład naprawdę kosztuje dosyć stosunkowo niewiele i większość z Was może sobie na niego pozwolić, ponieważ w promocji możecie go dorwać już za niecałe 17 zł. To uważam, że naprawdę jest bardzo fajny, lekki, fajny na co dzień. Krycie średnie, natomiast możecie to stopień krycia budować, także to jest, myślę, bardzo dobra informacja. Jeśli chodzi o trwałość, będę go oczywiście testować na stronie ladymakeup.pl. Będziecie mogły troszeczkę więcej na ten temat poczytać, bo na pewno to uwzględnię w poście, a także zobaczycie zdjęcia pod koniec dnia, jak podkład się przedstawia. Za chwilę śmigam na siłownię, zobaczymy, czy cokolwiek z niego zostanie. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że jeśli filmik Wam się spodobał, to zostawicie po sobie kciuka, a i może napiszecie komentarz. Dajcie koniecznie znać, co chciałybyście zobaczyć w kolejnym nagraniu, być może w kolejnym teście. Dziękuję za oglądanie. Pa, pa i buziaczki.